Wyruszyłem w Bieszczady. Z obozowiska w Karpatach udałem się na jeden z patroli organizowanych przez IDK. W ich trakcie grupa sprawdza zasięg i rozmiar wyrębu Puszczy Karpackiej. Na rozmowę namówiłem Jakuba. Jesteśmy na granicy, jesteśmy w ogóle w nadleśnictwie Lutowiska w Bieszczadach, w okolicach Nasicznego. Jesteśmy dokładnie, poniżej tutaj stoku przebiega granica Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który można sobie spojrzeć, że jest po prostu dość konkretną formą ochrony przyrody. Natomiast tutaj, gdzie teraz stoimy, jest teren nadleśnictwa, gdzie i jednocześnie otulina tego parku. No i gdzie niestety dość wyraźnie widać, że nie jest to żadna ochrona przyrody. Dużo drzew jest wyciętych, runo leśne jest zdewastowane. Widać jakie tutaj sprzęty, że to akurat jest symboliczny sprzęcik jakiś tutaj do zwożenia tak naprawdę gałęzi. Wszystkie pozostałe sprzęty, które tą drogę wytyczają i które się poruszają z klocami, które widzieliśmy wcześniej na składzie na dole, no to ich tutaj teraz nie ma. No tak, no tutaj trwa po prostu wycinka. No niebywała dewastacja po prostu bardzo cennych fragmentów lasu, przepięknych drzew po prostu, które tutaj znikają na po prostu naszych oczach. Jakie z Twojej wiedzy są oficjalne powody wycinania tych drzew? Głównie ekonomiczne. W sensie mówię o ekonomii finansowej, bo chyba w dzisiejszych czasach też powinno się pojawić jakiś taki termin może ekonomii przyrodniczej albo ekonomii klimatycznej, bo Na czym by to miało polegać, Twoim zdaniem? na tym, żeby szanować to, co może uchronić nas przed jeszcze większą katastrofą. Żeby nie wycinać najcenniejszych przyrodniczo terenów, nie ingerować w lasy, które jeszcze możemy nazwać puszczą. Po prostu. Nie gospodarować terenami, które powinniśmy zostawić. W temacie gospodarki wodnej, leśnej gospodarki wodnej, co możesz powiedzieć na temat tej sytuacji, którą tutaj widać? No, tutaj mamy do czynienia z nieco inną sytuacją niż na nizinach. No, tutaj są góry i tutaj pozyskiwanie drewna jest właściwie te powody ekonomiczno-finansowe, które sądzę, że tutaj jednak kierują jakby są powodem do tego, co tu się dzieje, jakby są absolutnie dla mnie niezrozumiałe, ponieważ nadleśnictwo Lutowiska nie jest zbyt dochodowym nadleśnictwem, wręcz przeciwnie, to jest nadleśnictwo, które jest deficytowe, zresztą jak większość nadleśnictw tutaj, ponieważ wydobycie drewna stąd wiąże się po prostu z ogromnymi nakładami pracy, energii, paliwa. Po prostu te wszystkie sprzęty jeżdżą na ropę, niszczą po prostu niesamowicie te góry, no i przede wszystkim tworzą po prostu system rynien, po prostu taki swoisty drenaż, który osusza po prostu ten las, osusza górski las, który po prostu jest źródłem właściwie wilgoci, źródłem wody na cały kraj. No, tutaj najwięcej jest opadów, stąd wypływa najwięcej rzek, po prostu nie możemy tego osuszać. To już jest zbrodnia przeciwko po prostu przeciwko ziemi. No. Natomiast to się wszystko dzieje zgodnie z prawem obecnym. Mało jest takich punktów, w których możemy się prawnie doczepić. Staramy się znajdować ich jak najwięcej, dlatego szukamy jakichś chronionych gatunków, które tutaj cierpią na tych wycinkach. Natomiast to nie znaczy, że prawo, które obowiązuje, które daje możliwość wycinania takich drzew, które daje możliwość lasom państwowym dewastowania tak cennych ekosystemów, jest właściwym prawem. I może jesteśmy tym takim skromnym głosem społecznym, który po prostu, przynajmniej w tych kwestiach przyrodniczych, po prostu mówi nie i mówi, że prawo należy zmienić. Na ile jesteś optymistą, że uda Wam się osiągnąć swoje cele, czyli zmienić prawo? No, na ile jestem optymistą? Nie wiem, to trudne pytanie jest. Chciałbym być wielkim optymistą i właściwie gdybym nie był optymistą, to by mnie tutaj chyba nie było tak naprawdę. Wydaje mi się, że właśnie tutaj chyba tak naprawdę to optymiści tutaj przyjeżdżają wbrew pozorom, no bo
skoro tutaj jesteśmy, to znaczy, że jeszcze jakkolwiek widzimy cień szansy na to, że można to ocalić. Że jakby, a może inaczej, po prostu jest tak, że jesteśmy grupą ludzi, którym po prostu las naturalny jest potrzebny do szczęścia i nie wyobrażam sobie, żeby miało mnie tutaj nie być, no nie? Wśród niektórych jest jeszcze spojrzenie na aktywizm mówiące o tym, że nawet jeżeli sytuacja jest przegrana i tak naprawdę wiadomo, że się nie uda, to etycznie jest działać. Nie mówię Tak. konkretnie o tej sytuacji, ale mówię jakby o podejściu, tak? Tak, no to po prostu jesteśmy po prostu ludźmi, którzy występują w obronie słabszych. No, jeżeli ja jestem przeciwko polowaniom, przeciwko gospodarce łowieckiej, przeciwko zabijaniu zwierząt, to oczywiście wierzę w to, zdaję sobie sprawę z tego, że moja postawa może ma niewielki wpływ na sytuację zwierząt, bo patrzę na to globalnie i wiadomo, że to, że ja nie jem mięsa od 17 lat, to w żaden sposób nie ogranicza tego przemysłu, natomiast po prostu, no nie wiem, wydaje mi się, że ważne jest jednak w życiu tym, żeby nie kierować się zawsze tym rozsądkiem, i tym, co daje prawo, i tym, co mówi prawo, tylko kierować się jednak swoim własnym sumieniem, przekonaniem i też może tym, że jednak bardziej do mnie trafiają argumenty naukowe, przyrodnicze, biologiczne, niż po prostu polityczne i niż gospodarcze, nie? Mhm. Bo uważam, że po prostu człowiek jest gatunkiem po prostu inwazyjnym i mam nadzieję, że reprezentuję tą małą część społeczeństwa, która stara się nie być tym inwazyjnym gatunkiem, odinwazyjniamy nasz homo sapiens po prostu. Nie?